Witajcie na kanale po bardzo długiej przerwie. Nastał nowy rok, więc i nowe postanowienia. Powrotu na kanał już systematycznego nagrywania filmów. Jak widzicie, kolejny Mark V przed nami. Kolejny i tym razem świeżo kupiony nabytek, już rozebrany. A to dlatego, że mój główny, budowany przeze mnie, mój ulubiony Mareczek stwierdził, że na automatycznym powrocie to on nie chce do mnie wrócić i woli gdzieś sobie upaść. I tak 2 tygodnie już go sobie szukam i nie mogę go znaleźć. No powiem wam, że kurczę, no strasznie mi go brakuje. Ale że nadarzyła się okazja i w sumie w bardzo dobrej, przystępnej cenie kupiłem używanego Marka V, który odbył podobno z jakieś może 30-40 lotów. To sądzę, że no nie ma tragedii. Kamera sportowa przecież oczywiście była na tamtym Mareczku, ale co? No może mi się uda go znaleźć w wolnej chwili. Będę starał się jeszcze go szukać. Pogoda za bardzo nie ułatwia teraz, bo mamy bardzo duże zaspy śniegu. I tak to wygląda. Zobaczcie, no sporo tego jest. Ja już tutaj wszystko wyczyściłem. Dron był cały w trawie, ubrudzony. Ciężko było poznać, że to Mark V był po jakimś krecie w błocie. No i tutaj operator, pilot drona stwierdził, że już chyba nie chce latać Mareczkiem. Zresztą z tego co mi wiadomo, to resztę sprzętu FPV też wyprzedawał. Może się po prostu nie widział w tym hobby. Natomiast, no zobaczcie, póki jeszcze nie rozebrałem do końca Mareczka 5 gotowca BNF, no to tutaj chciałem wam pokazać jedną rzecz, która myślę, że wymaga poprawy. A mianowicie tutaj kondensator filtrujący przylutowany do wyprowadzeń regulatorów. No super, że jest. Super, że firmy Rubicon. To się ceni, bo Rubicon jest bardzo znaną i cenioną marką kondensatorów. Nie tworzą lipy. Ale no tutaj powiem wam, że widzicie, ja tutaj w sumie mogę w palcach go dowolnie przemieszczać. I to, że on wisi tak sobie na tych nóżkach przylutowanych do regulatorów i nic go nie trzyma, no nie wygląda to dobrze. Jeżeli ktoś by latał sporadycznie, czy też po prostu widokowo, a nie freestyle'owo, okej, może być, ale powiem wam, że mnie to po prostu razi, że ten kondensator tak sobie wesoło dynda. I to jest pierwsza rzecz, którą tutaj zmienię. Po prostu przymocuję go do ramy. Tutaj jest specjalne wycięcie w Marku V pod kondensator i szkoda tego by było nie wykorzystać. Ja wiem, to jest ułatwienie dla osób, które kupywały wersję BNF, bo tak naprawdę teraz to już jest Vapor 5 modnym dronem, a Mark V to już raczej odchodzi w zapomnienie. Ale no szkoda by było nie wykorzystać tej wnęki, która jest na kondensator przystosowana i ten kondensator mógłby być usztywniony. No powiem wam, że nie bardzo mi się to podoba, dlatego że nawet jakaś gałązka, jeżeli przy nieszczęśliwym upadku się nam dostanie, no to ten kondensator może nam przy upadku drona wyrwać. Tak więc myślę, że kondensator sobie tutaj usztywnimy, przeniesiemy na ramę i w ogóle go wylutuję i dam go na kabelkach AWG. Teraz tu już nie wiem, 22 bodajże. Może jeszcze wyższy numer AWG. Aczkolwiek no nie podoba mi się to na pewno zmienię. No, te przewody, słuchajcie, no jak widzicie, poprzedni właściciel już zdołał zniszczyć wtyczkę XT60 śmigłami. Także te przewody też będą usztywnione w druku 3D. No to już mam druk 3D przygotowany pod system Walksnaila i anteny Rush Cherry. Silniki. No można by było powiedzieć, że super. Nigdy nie miałem do czynienia z silnikami 2107,5. Zawsze to były albo 2306, albo 2207. Ale taki rozmiar, to sam jestem bardzo ciekawy. Tym bardziej, że kilowoltaż też jest dość wysoki. Wcześniej latałem na Xingach 2 2207, 1800 kW
V, 1850, jeżeli dobrze pamiętam. A tu mamy 1960. No ciekawe, jak się ten dron będzie zachowywał w powietrzu. No i tu już widać, że poprzedni właściciel też już troszeczkę przypalił uzwojenia. Prawdopodobnie mu się silnik podczas któregoś upadku zablokował. Tak samo drugi silnik tylny. Być może, że w aparacie tego tak dobrze nie widzicie. Postaram się zrobić teraz zbliżenie. No, na tym silniku za bardzo tego nie widać, jak uzwojenie delikatnie ma topioną emalię. Ale na tym myślę, że już lepiej widać, że ta emalia jednak delikatnie nadtopiona jest. Ale ja sprawdzałem w Betaflightie tak na sucho, kiedy jeszcze ten dron był złożony. Wszystkie silniki pracują prawidłowo. Nic nie śmierdzi spalenizną. Jest ok, można latać. A tu jeszcze macie spojrzenie na silnik, który jest nietknięty żadną blokadą. Nic tutaj się z emalią na uzwojeniach nie stało. Mam w zapasie Xingi 2 od firmy iFlight, ale jednak powiem wam, że jestem sam ciekawy, jaka jest różnica w tak nietypowym rozmiarze silników. Czy to będzie odczuwalne? Oczywiście system Walksnake Avatar VTX V1. Jak to dobrze, że poprzedni właściciel też latał na systemie Walksnake Avatar. Tak więc no super ogólnie. Mareczek 5 myślę, że będzie już niedługo gotowy. Może nie wygląda, ale myślę, że będzie na nadchodzący sezon faktycznie już w pełni latający. Pozostało to wszystko praktycznie, no tutaj mi zostało te kable przelutować, być może jednak na górę, kondensator przelutować, tak żeby faktycznie on nie latał sobie tak wesoło. No i pokryć wszystko lakierem PVB 60. Przylutować odbiornik RC. Już jak widzicie mam kolejny R9mm. To powoli zabytkiem się staje taki odbiornik od firmy FR Sky, ale powiem wam, że przerobiony na protokół LRS-a naprawdę elegancko się sprawuje. Żadnych nie mam tutaj problemów. Latam już tak to dobre 3, jak nie 4 lata na protokole RRS wgranym do tych odbiorników R9mm i nie mam do czego się przyczepić. Super to działa. I tak to wygląda. Także myślę, że rozpoczynamy kolejną serię filmów i tym razem już tak szybko się mnie nie pozbędziecie z kanału. Słuchajcie, życzę wam tego, żeby ten rok, który obecnie już skoczył, 2026, był dla was jeszcze lepszym niż rok poprzedni. A ja tutaj mam nadzieję, że tym razem i tego mareczka nie utopię i nie zgubię, bo utopienie też już było i to nie jedno. O tym myślę, że sobie nagramy osobny materiał. A dzisiaj żegnam się już z wami. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.